smyknięci przystajniaków. Tutaj komedia. Posterunek. To jest dość ciekawe, że oni się po prostu pojawiają jakby znikąd, jak duchy. Witam serdecznie w 5. odcinku, chyba w 5. z Algierii. Szanowni Państwo, zapraszam w podróż po cmentarzu. To jest taki punkt, którego nie możemy w naszych podróżach ominąć, ze względu na to, że cmentarze mówią same za siebie. Zapraszam. Na kanale Jak to daleko są punkty, których nie można ominąć, ponieważ wtedy podróż nie klasyfikuje się do udanej. Więc moi szanowni Państwo, za chwilkę będziemy przechodzić po cmentarzu. W cmentarzu lokalnym zobaczycie, jak wyglądają nagrobki. Co możemy, to omówimy. I rzecz jasna, przed rozpoczęciem cmentarnej wędrówki zapraszam, zachęcam do zostawienia łapeczki. Rzecz jasna, śladu węglowego, czyli nic innego jak komentarz, i rzecz jasna podania odcinka pocztą sandałową do wszystkich tych, którzy jeszcze żyją i nie znajdują się na cmentarzu. To było dobre. Przemyślane? Przemyślane. Na pierwszy rzut oka widać, że Hania kompletnie się tutaj nie wpasowywuje. Bo żyje. Bo żyje. Zobaczcie, tak wygląda lokalny cmentarz. Nie jest on, że tak powiem, zagospodarowany z przepychem. Bardziej można powiedzieć, że jest zagospodarowany z takim tradycyjnym zębem i skromnością. Płyty, że tak powiem, płyty te kamienne, na których powinny być napisy, sugerują, że nie była to osoba majętna, że nie było stać na to, żeby pochować i postawić płytę, taką na przykład jak tam te białe dalej. Więc prawdopodobnie są to ludzie gdzieś ze wsi, bądź z okolicznych tutaj domostw. I zobaczcie, nie jesteście w stanie zidentyfikować, kto gdzie leży z familii. Płyta zaś nagrobna jest przeważnie ukierunkowana, w sensie usytuowana tam, gdzie głowa. Zwróćcie również uwagę, że tak jak we wszystkich muzułmańskich cmentarzach, głowa, czyli tak jak teraz tutaj, w tym kierunku, usytuowane są w kierunku Mekki, Medyny. No i proszę bardzo, tutaj mamy głowę, tutaj mamy imię, nazwisko, no i tutaj mamy datę, kiedy zmarł. Nie, przepraszam, kiedy się urodził, ale datę, kiedy zmarł, niestety chyba nie ma. 25 luty 1968. No to bardziej prawdopodobne to, że to jest data, kiedy się urodził. Tutaj z kolei już widać bardziej zamożną rodzinę. Marmur, tak jest, biały, drogi dość. Tutaj tablica pamiątkowa z liczbami. Proszę, tu w 1915 się urodził, czyli urodzenie, śmierć, imię, nazwisko, ale tutaj ta tablica druga, no to słuchajcie, to jest po prostu cytat bardzo często z Koranu. Dość ciekawe jest to, że tutaj są te zapiski, a tutaj, gdzie są te kamienne, takie bardziej proste, bo islam sam w sobie zmusza wiernych do tego, żeby żyli jak najprościej, z bliskością naturze i prawom religijnym, żeby wykluczać ten przepych, tak na dobrą sprawę. Dlaczego każda praktycznie religia wyklucza przepych? Jak masz dużo, dziel się z ubogimi, tymi, którzy dużo nie mają. Dlatego, że przepych, moi drodzy, bardzo często psuje głowę i odsuwa od religii. Tak jak wielokrotnie na odcinkach z krajów muzułmańskich powtarzałem, cmentarze w tych stronach świata nie są cmentarzami takimi jak u nas, chrześcijan, że ludzie przychodzą na Wielkanoc, przynoszą kwiaty na groby, przynoszą znicze na Boże Narodzenie, na Dzień Zmarłych. To się tutaj tak często nie dzieje. Bardzo często w krajach muzułmańskich przekazuje się dziecku imię po osobie zmarłej, po dziadku, po prababci, po to, żeby to imię zostało w rodzinie i pamięć o tej osobie pozostała w młodym
człowieku, który właśnie się urodził. To jest piękne. Zwróćcie również baczną uwagę, że na większości cmentarzy, a jest ich na kanale bardzo dużo, musicie wejść w playlistę na kanale i sobie powybierać serię odcinków z różnych krajów muzułmańskich, gdzie panuje islam. Bardzo często na cmentarzach jest najzwyczajniej w świecie brudno. Tutaj jednak, moi drodzy, tych śmieci brakuje. Rzadko się widzi kwiaty na cmentarzu muzułmańskim, a tutaj mamy przykład. Proszę. Małymi krokami zbliżamy się do wyjścia, ale powiem wam jeszcze takie dwie informacje, ciekawostki, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. A mianowicie, tutaj w obrządku muzułmańskim nie ma czegoś takiego jak trumna, ale jest coś takiego jak całun, czyli owija się ciało materiałami, tkaniną, tak żeby oddać mu cześć, ale trumny nie uświadczysz. Druga jeszcze taka dość ciekawa sprawa, czyli jak się chowa takiego obywatela. Obywatela takiego się chowa, wykopuje się dość płytką dziurę, 2 metry, 3 metry, a następnie w tej dziurze na boku robi się taką półkę. I na tej półce, moi drodzy, kładzie się ciało owinięte całunem, a następnie zakrywa się ów półkę płytą betonową po to, żeby zasypując dół, ta ziemia nie miała kontaktu z pochowanym. I ktoś może teraz zadać pytanie: kierowniku, czy zawsze tak prosto i łatwo i przyjemnie jest, żeby wejść na cmentarz muzułmański na świecie? Odpowiedź brzmi tak i nie, ponieważ na przykład w Iraku nie pozwolono mi wejść na cmentarz taki największy tam w Bagdadzie ze względu na to, że nie jestem muzułmaninem. A ja im mówię: no i co z tego? Mówię, cmentarz dla wszystkich. Ze zmarłymi też trzeba się spotkać i pogadać. Oczywiście tam po pół godzinie gadania, wykłócania się, rozmawiania z całą grupą Irakijczyków udało się wejść finalnie, ale nie było to takie proste i przyjemne. Wiecie, że ja nie rezygnuję szybko, jak na czymś mi zależy. Druga kwestia jest taka, że tutaj jest pełna kultura. Gość podchodzi, pyta: rodzinę tutaj masz na cmentarzu? Mówię: nie, nie mam. Aha. A gdzie jedziecie? Do Siku. A tam znacie kogoś? Tak, znamy. To też nie znamy, no to co będę tłumaczyć, że znamy? No ja mówię: a okej, spoko, podoba się? Mówię: podoba się. Jak na kierownika przystało, wysłaliśmy naszego obywatela, który teraz pokazuje, że my złapaliśmy stopa. Ambasador złapał stopa, a obywatel jest wielbłądem. Salam alaikum. Opa. تفضل تفضل. Merci beaucoup. De rien. Opa. Okej. Ils sont at university. They are students. Students. Zobaczcie, jesteśmy w Siku, już tutaj widać prawdziwą, przefiltrowaną, taką widać osad tej oliwy. Ale zobaczcie, jaki piękny beautiful. 3,5-30, o Jezu, już się pogubiłem, ile to może kosztować. 35 000, to się nie zgadza, jakie piękne, zobaczcie, butelki. To jest super, natural. Natural. Ciemne, jasne, zielone. Proszę bardzo, pasta, takie pesto. This is the quality of chili. A, okej. Widzisz, tutaj. Proszę zobaczyć, tutaj wielkie baniaki z 5 litrów. Tutaj suszone. Kurczę. Naprawdę, to jest region, który słynie, moi drodzy, z oliwek. Tutaj na ostro oliwki. Tak, żeby wam kichę wykręciło. Super. To jest... Ale dobra. Normalnie można... Ale dobra. O ja. Pycha, nie? Pyszna. Mega dobra. Tutaj już centrum Siku. Sobie na spokojnie jedziemy z naszą drużyną.
Zobaczcie, dość popularny jest taki strój, jak tutaj widzicie po prawej stronie. Takie powiedziałbym a la palto, które przykrywa również aż za kolano idzie, aż do połowy piszczelu. Słuchajcie, złapaliśmy stopa z taką panią z dyrektor. Pani nas podrzuciła tutaj na jedzonko. Zaraz jesteśmy w Siku. Hania tam coś jeszcze działa. Ja powiem wam, że już się jestem trochę zmęczony, bo tutaj nawet pani nas na chatę chciała zaprosić, na nocleg zabrać. Ale to by było tyle gadania, o matko święta. Ale to pokazuje, że ludzie są szalenie otwarci, chętni nawiązywać interakcje. Słuchajcie, to mówi już dużo o kraju i o ludziach tutaj. Zamówiliśmy steka z baraniny. Szefu tam na ulicy sobie działa, żeby nie śmierdziało. Tutaj jakieś sosidło na bazie majonezu. O, masz rację. Szefu chlebek przyniósł z grilla. Tutaj jest chlebek, ten chlebek bagiety to już ile chcesz. To są chyba papryczki zielone. Papryczki, tak, już wiemy, że ostre. Ryż, musztarda, majonez, pesto z papryczek ostrych. Ryż Hania mówi, że przyniósł po to, żeby miał czas wychłodzić się przed zrobieniem mięsa. A zaraz wam pokażę, jak mięsko tam robi przy ulicy, bo to jest ciekawe. Ale ja głodny. A ryż fajnie zrobiony. Pysznie. A te papryczki ostre? Pokażę wam mięsko. A pani co? Podróżując stwierdzam, że my jako Polacy nie potrafimy robić ryżu, bo wszędzie jest pyszny, a w Polsce... Chciałem pokazać jak mięska, ale pięknie. Merci beaucoup, monsieur. Mięsko przyszło szybciej niż pokazałem wam, jak tutaj robi. Ja tutaj pokażę, o tak o. Zobaczcie, mięsko się delikatnie, na spokojnie przy ulicy robi. Tłuste, słoninka taka, też dobra. Tłuszcz, nośnik smaku. Stek z baraniny. Jak zrobiony? Dobrze. Stek. Zobaczmy na mięso. My jesteśmy specami. Zobaczcie. A już widać. Już widzicie, że problem. Krótko robione. Mięso nie idzie najlepiej z ryżem, tylko z chlebem. Mięso, chleb i ewentualnie te papryczki, takie ostre. Proszę. Tutaj i jeszcze po prostu takie te pesy ostre. Tutaj. I tak z chlebkiem można sobie jeść. A ryż to tylko dodatek. I zaraz będzie, że trzyma lewą ręką w kraju muzułmańskim. I na dobre trawienie, jak to mówią, herbatka. Oczywiście nie jest to dobry ruch, ponieważ rozrzedzanie soków żołądkowych po spożyciu posiłku algierskiego nie jest wskazane. Lepiej najpierw się napić przed posiłkiem z pół godziny, może godzinę, później zjeść, a później nic nie pić, żeby kwasy żołądkowe zajęły się tym, co strawiliśmy. Zdrowie? Jest przepyszna i słodka. Na budowie. Później Hania będzie szczerbata za 2 lata. Szczerbata za 2 lata. Tutaj w restauracji 2 papuszki faliste, proszę zobaczyć. Taka alegoria natury, śpiewu. A tutaj 2 papuszki nierozłączki. Proszę bardzo. To nie pamiętam jak się nazywa, to jest z cukru, to jest karmel. Tu są takie churrosy hiszpańskie podobne. 450? Nie, 450 to nie, bo to 450 to za dużo za jedno. To jest za pewnie ileś tam gramów. A tutaj, szanowni państwo, mamy jakiś, nie wiem z czego to może być, jakaś marmolada. Spróbujemy. Tutaj w lokalnej takiej piekarni. Widzicie ten radiowóz? O, tutaj na samym centrum. Już chcieli nas łapnąć. A państwo skąd, a gdzie i jak? Ale uśmiech. Cigar. Cigar się nazywa, ale... Macharut. Hania, robisz review. Review? Czyli trzeba otworzyć, trzeba posmakować.
tutaj, że tak powiem, w lokalnych... Ale słodziutkie będzie. Tak? Jak to tam? Kęs. Proszę zrobić kęs. Mamy kęs. Beautiful. Very nice, beautiful. Dobra. Nie jest aż tak słodkie. Nie jest słodkie? Nie. Na wytrawno? Nie to słodkie, ale nie aż tak słodkie, jakby się wydawało. A widzisz, tutaj w Algierii nie ładują tyle cukru. Mają wyczucie. To jest kasza manna chyba. Potwierdzam, kasza manna. Ty, ale zrobili, że tutaj jest niby nadzienie, a tak samo, A to tak jak z croissantem. jak z croissantem. Ktoś łokciem nałożył na boku tego, a w środku nic nie ma. Ale zmyła ty. Okej, teraz wchodzimy na bardzo ważny punkt, ponieważ most z czasów rzymskich. Tutaj był taki kamienny most. Teraz rzecz jasna już takiego nie ma. Ale proszę sobie zerknąć, jak jest tutaj zrobiony. Oczywiście zerknijmy, co się dzieje za mostem i pod mostem. To już pod mostem bezpośrednio nie zerkniemy. Ale trochę tutaj, że tak powiem, ktoś tutaj sobie śmietnisko zrobił. W centrum miasta pomnik Ali al-Sharif, prawdopodobnie bojownik walczący o niepodległość, moi drodzy, Algierii przeciwko, rzecz jasna, Francuzom. Ale policji dużo. Dużo, nie? Co oni tam tutaj ochraniają oliwki? Nie, oni puszczają ludzi przez ulicę. A gdzie są pasy? Bo zasada jest taka, czy się stoi, czy się leży, to wypłata i oliwa się należy. Kolei mundurowi. Słuchajcie, trzepią, badajcie, pokazują te dokumenty. O, orzeszki, nie orzeszki. Młody Alfred Hitchcock. No, witam serdecznie. Ogólnie trzeba zwrócić uwagę, że dzieci na ulicach mało. Będziemy jeszcze w kolejnych odcinkach zwracać na to uwagę, więc uczulam, ponieważ dla krajów muzułmańskich bardzo często można przypisać tak zwaną wielodzietność, czyli rodzice posiadają minimum z 5 potomstwa, albo i nawet więcej, ponieważ w islamie można posiadać maksymalnie 3 żony, szanowni państwo. A 3 żony, no to jak wiecie, można zaszaleć i można nawet mieć potomstwa 10+. A Algieria pod tym względem wydaje się bardzo doedukowana, troszkę mi się zapluło, i świadoma tego, że jeżeli nie ma się dobrej pracy, nie jest się wystarczająco spełnionym finansowo, to ciężko jest wychować, nakarmić, wykształcić wielodzietną familię. I to jest dobre. Każdy coś sprzedaje. Tutaj oliwki. A, to jest ten bazar. Ten bazar. Ty, czy policjanci nas śledzą? Zobaczcie, jakie świeże daktyle. Zobaczcie, świeżutkie daktyle. Niemyte. Salama. Zobaczcie, jak tutaj jest dużo. Tak, jak one... Niewysuszone. Niewysuszone, one ociekają całym tym sokiem. Zobaczcie, jak ładnie poukładane, ale to jest dla krajów muzułmańskich charakterystyczne. Ten ład i porządek. Sytuacja taka, że miałem nosa. A powiedzieć wam jakiego nosa? Raz, dwa, trzy. Hania przez funkcjonariusza złapana. Ty, tutaj warzywka, że tak powiem. I problem, nie ma problemu, on tylko zadzwoni, tutaj musi się dopytać wujka, stryjka, prababci, dziadka, co z nimi zrobić, no bo ogólnie nie wiadomo, co oni tutaj robią, ale zaraz się stąd wykaraskamy, szanowni państwo. Zaraz się stąd, że tak powiem, zawiniemy na sandale. No? Dużo. Zawijamy na sandale, bo koledzy się zaczęli, że tak to powiem, kleić. Ale No, szóstka jest. Szóstka, sześć mundurowych, czapkowych. Nie mogę wypowiadać pewnych słów bezpośrednio, ponieważ nawet to, że one brzmią nieco inaczej w danym języku, to może ktoś się domyślić, że akurat poruszamy ten, a nie inny temat. Chociaż teraz jadąc na stopa z panią rozmawialiśmy, która mówiła słabo po angielsku, ale mówiła
i mówiła, że wiedzie nas do restauranta, a jak 30 sekund później mówiłam restaurant, To nie wiedziała, o co chodzi. kompletnie nie. Trzeba wyczuć, czy ktoś kuma, czy nie kuma. Patrzcie, jak fajnie. Przy ulicy stacja, możesz podjechać, zatankować za piątaka i jeździć przez pół miesiąca. Pytanie, gdzie oni jadą? Zobaczcie, opuszczony budynek, opuszczona, widać, że willa. Dam rękę normalnie uciąć z paznokciem dużym, że to była stara francuska willa, w sensie rodziny francuskiej. Nie, że francuski, no w stylu architektonicznym nawiązującym do francuskich stylów, ale rodziny francuskiej. No już tutaj mówią, że akurat oni są na wysokości ode mnie. Ja idę z nimi, ja ich prowadzę spokojnie. Bo my mamy guiding taki, to ten sam gość. Guiding, czyli przewodnictwo. Oni nas przewodzą. Ogólnie rzecz ujmując, to jest, powiem tak, to jest problem, bo jak się przyczepią, to później ciężko jest uciec, w sensie się odczepić od nich i oni później dużo czasu zabierają. On stoi jak my stoimy. On się zatrzymuje, jak my się zatrzymujemy. Zatrzymanie. Długo to nie trwało. Inaczej? We have to... Dalej. Idziemy. Smyknięci przez fajniaków. Tutaj komedia. Posterunek w drodze, że tak powiem, w drodze na wylotówkę. Szanowni Państwo. Może herbatka będzie? Może będzie, musi być. Wracamy do gry. Godzina minęła. Czujecie? Powrót smoka i powrót smoczycy. Czekajcie, przejdę tylko, bo za młody jestem, żeby tutaj umierać. To jest chyba dworzec autobusowy, więc może podskoczymy autobusem, żeby się stąd wyrwać, że tak to określę. Tajniacy nas wychwycili, na komisariat dali. Godzinę byliśmy, pogadać, wytłumaczyć. I wyobraźcie sobie, że w rozmowie wypadło, że jest tutaj Polka w okolicy. Polka w okolicy, która ma 8 dzieci tutaj z Algierczykiem. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zapytałem babeczkę, czy pierwszy raz w ogóle ma na posterunku, bo to była jakaś wyższa szycha. Turystów, powiedziała, że pierwszy raz. A ja jej powiedziałem, że życzę jej, żeby miała jeszcze więcej. Salam. Chciałem tutaj zapytać Hanię, czy czułaś presję w którymś z momentów? Nie, byli mega mili cały czas. Może tylko przez sekundę, jak próbowaliśmy przekonać panów tajniaków, że nie muszą nas zabierać na komisariat i to zrobimy tutaj na ulicy, to Tomek był taki, no chodź tutaj, tu, a oni byli tacy mili cały czas, ale stanowcze nie, idziemy dalej. A to prawda, ale był taki skrajnie miły. Bo Ale już... mega mili. Tak, i ta pani tak samo. Tak. Zresztą coraz tu powtarzali, że Algieria to mili ludzie. No bardzo i tacy, wiecie, niewybuchowi, bo na przykład Marokanie bądź Egipcjanie, z którymi mieliśmy okazję już się zderzyć, no to są bardzo tacy wybuchowi i chcący pokazać swoją wyższość. Więc naprawdę ciekawe, przyjemne doświadczenie wbrew pozorom, ogólnie patrząc na podróż. Zrobili to w ogóle bardzo profesjonalnie, ponieważ tak po cichu zebrali się w szóstkę wokół nas, zrobili nam eskortę, a później tajniacy przyjechali i nas zatrzymali, więc tam by nie było ucieczki. Ktoś by miał dobrą kondycję na złapał. Słuchajcie, tutaj właściciela Renówki 4 GTL była produkowana ta furka w 61. Był to pierwszy model francuskiego producenta Renault z napędem naprzód, co pozwalało lepiej poruszać się w trudnym terenie. Zobaczcie, w 61 zaczęto produkować. Zobaczcie, jaki dobry, prawdopodobnie to jest jakieś lata 80, tak myślę, ale zobaczcie, jak w dobrej kondycji, jak fotele, ale to widać, że fotele kubełkowe to już nie są oryginalne, tylko to są wymienione, ale wciąż kokpit jest prawdopodobnie oryginalny. Zarąbista sprawa, moi drodzy. 8 milionów egzemplarzy zostało wypuszczonych tejże fury, tego modelu. Powiem wam, że Hania mnie trochę
rozwaliła system, znaczy nie mnie rozwaliła, tylko tą babkę, tą panią posterunkową rozwaliła. Bo Hania mówi, że dzień się kończy i że jak dzień się kończy, to mamy mało czasu. A pani mówi, o nie ma problemu, coś tam, i Hania mówi, nie będziemy mieć gdzie spać. A pani mówi, o no to bez problemu, to najwyżej u mnie zostaniecie. Hania podłapała i mówi tak, no dobra, to będziemy u ciebie spać, mamy śpiwory, to się prześpimy u ciebie. No i ta babka też już tak głupio się poczuła i mówi, no dobra, to będziecie spać u mnie, to i u mnie zjecie i wszystko. Ty ładnie, Hania, żółw, ładnie tą panią posterunkową zgasiłaś. I ta pani posterunkowa niby taka przyjemna, nieprzyjemna, ale ona by nie chciała, żebyśmy do niej pojechali. Spójrzcie na to. Minaret, czyli wieża meczetu, a na wieży 3 gniazda bocianów. Prawdopodobnie to te z Podlasia, z Kruszynian przyleciały braci odwiedzić, braci muzułmanów. Kurczę, zobaczcie jak to idzie, po prostu jak po maśle. Mohamedia, lecimy, ty. Chłopaki, jeszcze asysta kurde z tego. Co tam, lecimy? Lecimy. No to wskakuj. Teraz skakuję. Ale beka będzie. Salam. Ty, oni chcą ode mnie numer przy tobie, to nie spotykamy. Cześć. Co tam? Nie ma portali. Ziomek, ty jak dupka wygląda, ty. Ale... Uno momento. Czekaj, bo się zamotałem. Ej, Tomek, przestraszyłam się pierwszy raz. Czemu? Bo ty nie wchodziłeś, a ja nie mam tu klamki, a on ruszył dom. Czekaj. Idziemy. Salam alaikum. Salam. O Jezus. Salam, Ça va? Je m'appelle Thomas. Thomas. Je m'appelle Hannah. Hannah. Nice to meet you. Merci beaucoup, monsieur. Jesteśmy w Mohamedia i będziemy tutaj szukać miejscówkę na nocleg w jakimś lokalnym hoteliku. Zobaczymy, czy się uda. W ostateczności oczywiście jest możliwość namiotu, to zawsze daje komfort posiadanie takiego sprzętu w plecach. Sandał, jakieś gówno w las. Co to za życie? Rzadko mi się to zdarza i bezpodstawnie, ale jak ja wsiadłem do samochodu, Tomek zamknął drzwi i jeszcze coś mówił do ludzi na motorach, a gość zaczął wrzucać bieg i nie mógł go wrzucić, a ja wtedy zobaczyłam, że nie mam klamki z tyłu i się zestresowałam na chwilę. Byłoby porwanie. Byłoby porwanie. Zobaczcie, mandarynka czy pomarańcza? Ciężko powiedzieć. Ja bym powiedział, że to jest, moi drodzy, pomarańcz. Ale są też, wiem, dzikie mandarynki, które są też takie przerośnięte. Nasz przewodnik Mohamed VI, algierski. Zobaczcie jak Avergue de Younes. Avergue de Younes. To jest hotel. To jest hotel. Pachnie pieczywem, a nie papierosem. Avergue. Zaraz zobaczymy, co nam zaproponują. Szybkie sprawdzenie i faktycznie jest tylko i wyłącznie nocleg. W sensie możliwość noclegu bez żadnej możliwości tego prysznica, ale toaleta tam była, nie? Tak, ale Tomek miał rację, bo dzisiaj dyskutowaliśmy na temat pryszniców i ja uważałam, że na pewno każdy w domu ma prysznic i nie. Tak nie To jest. nieprawda. Często korzystają z łaźni publicznych, czyli z hamamów. Ale powiedzieli, tak jakby wytłumaczyli, że tu nie ma hamamu. Musi być. W każdym małym mieście, miasteczku jest hamam. Mamy kolejny ogon. W sensie ogon. Tajniak. Tajniak za nami idzie. Prowadzi nas na nocleg. To jest dość ciekawe, że oni się po prostu pojawiają jakby znikąd. Jak duchy. To jest nasz koleżka Szycha. Komedia. Zobaczcie, miejscówka. Kiedyś był zegar zniknął, więc się wsadziło. Piękne. Tadżin, naczynie do tadżina. Skorpion, znany z pustyni. Wieża Eiffla, rzecz jasna.
mają na pieńku z Francuzami, ale co zwykli ludzie ogólnie się będą pchać do polityki. Tutaj trochę takich naczyń ceramicznych. Proszę zobaczyć, jaka ładna ceramika. Beautiful. Ładna ceramika. Proszę też zauważyć, że dywan, wykładzina na ścianie. Tak to może będzie bardziej z profilu widać, że jest tutaj wykładzina. Praktyczna, nie brudzi się, odkurzać nie trzeba, więc wszystko się zgadza. Spisywanko. Wszystko ogarnięte. Pokój za połowę ceny tej, co płaciliśmy w Oran, więc całkiem spoko z prysznicem. Chociaż tu, gdzie byliśmy wcześniej, było bardzo tanio. Tam by to kosztowało dosłownie, nie wiem, kilka złotych. W sensie, jak mówię kilka, to mówię mniej niż 10. Tutaj jest drożej, ale jest wygodniej. Kolega tutaj spisuje na karteczkę dane. Wyrósł jak mandarynka na chodniku. Dosłownie. Jak złotówka na chodniku. Ty się schylasz po nią i tam jest niespodzianka. To nie złotówka. Co? Tomek, bez ściągania, w sensie na moje ręce tylko patrz i powiedz, ile to jest pieniędzy. 50. No to jest, już mówię, to jest W sensie 50 dinarów. 50 dinarów. 200. Ale jaja. Czemu? Czemu to jest 50 na resztce, a na rewersie 200? I jakby pan mi dał pieniądze i myślałam, że mnie chce oszukać i tak mu pokazuje, że potrzebuje jeszcze więcej, ale w końcu najszczęście zorientował i odwracał mi, nie, to jest 200. Ale jaja. Idziemy na miejscówkę. Jesteśmy jako małżeństwo, ale książki małżeńskiej nie pokazywaliśmy, więc spoko. Moi drodzy, dzisiaj nie będę wam jeszcze pokazywać pokoju, łazieneczki, jak to mniej więcej wygląda. To jest koszt około 55 zł dla 2 osób, więc bardzo przyzwoicie. Raz będzie 100, raz będzie 55, a nawet może być mniej niż 10 zł za 2 osoby. Tak też bywa. Pokażę wam w kolejnym odcinku, jak będziemy ruszać z rana, to zrobię wam wstęp, pokażę ten pokój, jak on mniej więcej wygląda. I co, zaczniemy sobie już jutro nowy odcinek na spokojnie i będziemy ruszać dalej. Tymczasem zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie pocztą sandałową do znajomych, babć, cioć, wujków, braci, sióstr. Zróbcie rekomendację kanału, jeśli uważacie, że warto. Pozdrawiam was serdecznie, kochajcie swoich najbliższych, mówcie im o tym, bo to bardzo ważne. Wszystkiego dobrego. Haneczka już odpłynęła, że tak powiem, bo jest około 20:30, więc już jest relatywnie późno, dzisiaj cały dzień w trasie. No, więc tak, u nas wszystko dobrze, oprócz tych tak zwanych zawirowań policyjnych. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej, chociaż intuicja mi mówi, że niestety będzie ich coraz więcej. Bardziej w głąb, bardziej w tereny mniej turystyczne, bardziej w małe miejscowości, to niestety trzeba się liczyć z tym, że oko Saurona algierskiego patrzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie z Algierii.